Witam. To pióro, na które czekałem dość długo. Wreszcie miałem okazję je kupić nie w dalekiej Japonii. Pojawiło się w Europie i pojawiło się nawet w Polsce w sklepie epióra.pl, którego link podam poniżej. A więc do dzieła. Tak oto pióro przychodzi w takim kartonowym pudełku czarnym, tylko logo firmy na początku, tu na górze, a w środku mamy oczywiście nazwę tego modelu, to Capless LS od Luxury Silent, czyli ciche luksusowe. I w skład tego zestawu wchodzą etui skórzane, akurat na to pióro oczywiście pasuje, ale nie wiem, czy będę do tego pióra akurat używał. Dodatkowo mamy klasyczną butelkę Takesumi czarnego atramentu z linii Iroshizuku, 50 ml. No i jak to oczywiście widać, pióro w czarnym kolorze, ale to nie wszystko. Mamy jeszcze na dole szufladkę, którą trudno się wysuwa, a w szufladce trochę dokumentacji, instrukcja skrócona obsługi i dowód zakupu z gwarancją jednocześnie. Dodatkowo kolejne etui, tym razem takie materiałowe, tutaj z elementem metalowym na wysoki połysk i oczywiście logo firmy Pilot, paczkę czarnych nabojów i zatyczka na nabój do pióra, bo w tym modelu tak to trzeba robić. Tyle mamy w zestawie. Teraz zobaczmy, jak pióro wygląda w zbliżeniu, bo to troszkę inna koncepcja pióra Capless jest niż do tej pory te wszystkie modele wyglądały, chociaż z grubsza kształt ten sam, zupełnie inny pierścień po środku, klips znacznie węższy, ale odgina się swobodnie dość. Końcówka także bardziej szczupła niż w klasycznym piórze Capless. I pierścień, który mamy na dole, taki w środku, z zupełnie innej szerokości, z takim zdobieniem ukośnym. I tu się pióro odkręca, potem to pokażę, a z tyłu jeszcze mamy na tej części górnej oczywiście markę i kraj producenta, a z drugiej strony zamknięcie, które tu się zbrudziło, trochę przetrę, które troszkę inaczej filozofia otwierania i zamykania tego pióra wygląda. No to jest na razie tak na sucho pokazuje. I oczywiście przycisk, bo technologia przyciskania dalej w tym piórze obowiązuje. Naciskamy, najpierw z tej strony pokazuję, tam się klapka unosi i wysuwa stalówka złota, tutaj rodowana. A to jest MK, z tego co pamiętam. Natomiast końcówka, to co najciekawsze i najnowsze, to otwieranie pióra, a właściwie wygochowanie następuje poprzez popchnięcie i to się wszystko wysuwa prawie bezdźwięcznie. Przestałem mówić, żeby można było coś usłyszeć, ale niewiele słychać. Naprawdę bardzo minimalne dźwięki. Natomiast to, co w środku, to to samo, co w klasycznych Caplessach. Konwerter i naboje tutaj wchodzą i tu, jak widać, złota stalówka grubości. Dobrze pamiętałem. M. Tak postanowiłem sobie kupić grubszą stalówkę. Cienkich mam aż nadmiar. No i tak cała ta konstrukcja wygląda. Zakręcamy i wszystko gotowe do pracy. Jeszcze raz tutaj pokażę, jak to jest spasowane, że nie widać specjalnie żadnej tutaj szczeliny. Porównaj wielkości z Parkerem Duofoldem, z Sonetem, Lamy All-Star i Pelikanem 140. To oczywiście najdłuższe pióro. No i ze zdjętą skówką, której tu akurat nie ma. Także widzimy, że to pióro dłuższe o co najmniej centymetr. Jest to 14,6 mm bez wysuniętej stalówki. Z wysuniętą mamy
równo 14 cm. Co do średnicy, jest to 12 mm tuż za końcówką i 14 w środku pióra. Natomiast pióro z konwerterem w środku waży 41 gramów. By nie było, do próbki pilota trzeba użyć pilotatu Konpeki. No i zaczynam pisać, tak jak mówiłem, stalówka MK. Niespecjalnie gruba, ale na pewno znacznie grubsza niż FK. Natomiast dobrze przy podawaniu tej większej ilości atramentu widać tutaj, jak atrament cieniuje, a zwłaszcza ten tutaj Konpeki bardzo ciekawie się rozkłada. Nic nie drapie oczywiście, dość obfite, bo to MK oczywiście podawanie atramentu bez docisku, przepływ bez żadnych problemów, szybkie kreślenie linii także nie pokazuje żadnych przerw, także zdziwiłbym się, gdyby coś takiego nastąpiło. W końcu Pilot to marka solidna. Tak więc mam już komplet 4 piór, porównam je w osobnym materiale, a dziś chyba niewiele dodam. Jest to pióro, które spełniło moje oczekiwania. Jakość wykonania bardzo dobra, detale świetnie wykończone, bardzo przyjemnie mi się tym piórem pisze. Myślałem, że MK będzie za gruba, ale jest ok. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.